Where are you from? Where are you from? Polonia. Polonia. Podolski, ¿eres tú o Lewandowski? Lewandowski. Lewandowski. Of course. Bless Lewandowski, 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 Lewandowski. Hey, you Polonia, welcome to. Listen to me. Listen my freestyle. Hey, yo, Challenge OG. Dancing. Hey, escucha que la buena buena. Welcome to a center history in Cartagena. Hey, yo, me challenge my friends to every day, right? Hey, escucha que el talento lo hago. Este es el ritmo de la costa, ese ritmo de la costa, de la costa, ese ritmo de la costa, de la costa, ese ritmo de la costa, para Polonia. Oh, Poland, listen on me. Welcome to I am my city. Hey, yo, bro, you are strong. ¿Sabes que tengo la tiro en la mente, la boto de comer, bro? Hey, maniáticamente, psicopatamente, yo tengo la tiro que llega tu way. ¿Sabes que tengo una tiro porque la mente con diferente? Alright, ragamuffin style. Venga, tu logo, say alright, right. Ode, welcome to Colombia, welcome to Cartagena. Un real freestyle, number one en la escena. Listen to me, one moment please. You are strong and you are the king. Porque sin cartagenero yo nunca me quedo en cero, me enredo. Empezando la cosa en calidad por el ladillo, yo sé que te pasa. Vaya, escucha, orienta, es que la gente conoce que no me equivoca. Yo soy el Jimmy Crea y hay que te lo caen en sí. Es que improvisando, mira que yo no estoy crazy. Ay, quiere meter un estilo así, el pupilo que lo vale, quiero se mete contigo, le pego los tiros. Tú sabes que soy rapero que mata rapero, de pega no mata, no que quede cero. Estoy en la liga de que hacer pero, todos se dan menos. Polonia, 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 Polonia. Ay, escucha que de corrón yo la saco para que me des esos 500 polacos. Witajcie w naszej kolejnej podróży. Tym razem na tapetę trafia Kolumbia. Perła Morza Karaibskiego, położona w Ameryce Południowej. Jest to moja pierwsza wizyta w tym regionie świata. Byłam już na Karaibach, ale nigdy nie gościłam w Ameryce Południowej. Najlepszy okres, żeby tam polecieć, to okres od grudnia do kwietnia. Z końcem listopada kończy się pora deszczowa. My dlatego wybraliśmy właśnie grudzień. Lecimy do Kartageny, lecimy do Kolumbii jednym z pierwszych rejsów 6 grudnia. Wybraliśmy się z biurem podróży Rainbow, lecimy hiszpańskim czarterowym samolotem linii Ultra Plus, bezpośrednim lotem z Warszawy do Kartageny. Nasza podróż trwa 12 godzin. Bardzo dużym plusem tej podróży jest to, że jest to lot bezpośredni. Wybraliśmy Amerykę Południową i ten region świata, ponieważ jest to nowy kierunek, mniej popularny na polskim rynku turystycznym. Chcieliśmy go sprawdzić, chcieliśmy zobaczyć, jak wyglądają hotele, jak wygląda region, jak wygląda Kartagena i jak wygląda wypoczynek w tym miejscu. Kartagena jest trzecim co do wielkości miastem w Kolumbii, turystycznym, znanym, otwartym na wiele narodowości, ma przepiękną starówkę, kolonialną historię, doskonałe warunki do wypoczynku i wiele możliwości zwiedzania. Bo oprócz samej Kartageny możecie wybrać się do Medellin czy do Bogoty. Można też wybrać wycieczkę objazdową, można zobaczyć większą część Kolumbii albo wycieczkę objazdową w regionie Kartageny. My właśnie wybraliśmy taką wycieczkę objazdową w regionie Kartageny. Taka wycieczka w formie egzotyki light. Mamy okazję zobaczyć Wyspy Różańcowe, mamy okazję zobaczyć Park Avario ze wspaniałymi ptakami i właśnie Kartagenę wraz z jej świetną, bardzo atrakcyjną starówką i ciekawą dzielnicą hipsterską Getsmani. W okresie przedświątecznym Kartagena jest przepięknie przystrojona świątecznymi ozdobami. Całe miasto jest kolorowe, przygotowuje się na święta. Wieczorami odbywają się festyny, pokazy lokalnych artystów, które właśnie w tym momencie możecie z nami podziwiać na ekranie. Pierwszym punktem naszego zwiedzania, po nocnym zwiedzaniu Kartageny, jest zamek San Felipe.
Pierwsze fortyfikacje w tym miejscu powstały w 1535 roku. Na ten moment możemy oglądać zamek właśnie o tej nazwie San Felipe. Jego główną funkcją była obrona hiszpańskiego handlu z Kartageną, ogromnych ładunków złota, srebra, kakao, tytoniu i papryczek, chili, nie wspominając o afrykańskich niewolnikach. La sacan en la mañana, esconde a tu tía porque también tiene ganas. Que le escupan en la boca, una mordida en la nalga. Corre que entonces pone loca, quiere que yo se la ponga. Teraz, będąc na tym zamku, można podziwiać przepiękną panoramę całego miasta. Według mnie to chyba była najfajniejsza atrakcja tego miejsca. Empezando a pensar que todavía te hago falta. Ya te he dado cuenta que soy único como una esmeralda. Lo único que extraño es ese minifalda. En ti ya no confío, tú me diste la espalda. Desde que te fuiste ha sido una escalada. Tuve que superarte, ya no quiero recordarte. Pero te sientes sola, te sientes tan solita. Tal vez te marcaré porque eras mi bellaquita. Mami, ando por acá, mami, ese cuerpo me va a extrañar. No llores por mí, mejor olvidar todas las cosas que tú amas. No estás aquí, ando por acá, mami, ese cuerpo me va a extrañar. No llores por mí, mejor olvidar todas las cosas que tú amas. Mami lo sabía, cuando me fijé en día, extraña los besos que yo regalaba. Se pone bien loca y ella bien brava. me gusta a mí, baby, ven aquí. Charlamos por la noche pa' enseñarte a ti cómo ser mi mujer. Échale mi morenita del Caribe. Esa pase me encanta. Te dan muchas posiciones, borracho, puras malas decisiones. Si quieres un bebé, olvidámoslo. Si te quieres casar, el anillo te lo... Kolejne miejsce na mapie naszego zwiedzania, również wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, to klasztor Lapowa. Historyczny klejnot, który oferuje fascynujące wrażenia turystyczne, położony na szczycie wzgórza, dawny klasztor Franciszkanów, oferuje wspaniałe panoramiczne widoki na miasto i Morze Karaibskie. Tutaj w Kolumbii i w Ameryce w ogóle Południowej obchody świąt są takie bardzo, bardzo huczne. Także miasto jest już też przystrojone, oczywiście to trochę lepiej widać po zmroku. Wracamy do naszego spaceru po Kartagenie. Pierwszy punkt to miejsce związane z Medellin i z Kartageną. Możemy zobaczyć rzeźbę Relindy 92, którą stworzył najsłynniejszy kolumbijski artysta, malarz Fernando Botero. Fernando Botero, podobnie jak Pablo Escobar, pochodził z Medellin. Medellin, które zasłynęło na całym świecie z karteli narkotykowych i walk gangów. 20 lat temu, kiedy w Kolumbii zaczął się ten proces zmian po 50-letniej wojnie domowej, kiedy Kolumbia chciała zmienić swój wizerunek na arenie międzynarodowej, ale zmienić się też wewnętrznie. Właśnie Fernando Botero zaproponował, żeby przyciągnąć turystów. Między innymi jednym z pomysłów było to, żeby jego rzeźby znalazły się w Medellin. Tych rzeźb ustawionych jest w różnych miejscach około 20 i mamy tę rzeźbę w Kartagenie. Cartagena to stolica departamentu Bolívar.
Liczy około 900 000 mieszkańców. Również tutaj od 20 lat obserwujemy zmiany. To ciekawa mieszanka kolonialnego klimatu z nowoczesnością. Mamy tutaj tą nową część, gdzie wieżowce, hotele są wybudowane, gdzie odpoczywają zarówno Kolumbijczycy z Bogoty czy z Medellin i gdzie przyjeżdżają turyści z całego świata, żeby odpoczywać nad Morzem Karaibskim. Jest tutaj na pewno bezpiecznie. Można się szwendać po kolonialnych uliczkach, które jeszcze nie są mocno zadeptane przez turystów. Taką najciekawszą, najładniejszą dzielnicą Kartageny jest dzielnica Getsemani. Myślę, że spokojnie możemy ją porównać do krakowskiego Kazimierza. Jest to dzielnica portowa, którą nadal zamieszkują pracownicy portowi. Aktualnie najmodniejsza w całym mieście. Na ścianach mamy tutaj mnóstwo murali. Piękne, artystyczne, ciekawe, godne podziwiania. Można tu kupić miejscowe rękodzieło. W dalszym ciągu mieszkają tutaj dokerzy i pracownicy portowi, ale ci ludzie przeszli zmiany, to miasto się zmieniło. Pojawiły się tutaj hostele, pojawili się turyści. Wielu artystów wynajmuje tutaj powierzchnię pod swoje pracownie. Jest kolorowo, głośno, można posłuchać jazzu, można posłuchać ulicznych grajków. Można wczuć się klimat Ameryki Południowej. Zjeść dobre mięso, owoce morza, napić się dobrego drinka, wypić świetną kolumbijską kawę. W kolumbijskim Juan Valdez, który jest odpowiednikiem ogólnoświatowego Starbucksa. Podziwiajcie te piękne klimaty wraz z nami. Taką ciekawostką o Kartagenie, w ogóle o wypoczynku w Kolumbii w tej części świata, jest fakt, że ta Kolumbia naprawdę nie jest zadeptana. Poza tym też kolejnym plusem jest to, że wypoczywamy w mieście, gdzie mamy starówkę, gdzie mamy zabytki wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, gdzie mamy artystyczną dzielnicę. Także możemy sobie wyjść z hotelu, możemy wieczorem pojechać taksówką do centrum, możemy się szwendać, podziwiać. To nie jest tylko wypoczynek nad morzem, ale właśnie też możliwość zwiedzania. Czyli coś dla ducha i coś dla ciała i coś dla umysłu. Mi to się właśnie bardzo podobało, że nie jestem tylko zamknięta w turystycznym kurorcie z plażą, tylko że właśnie jest możliwość zwiedzania różnych atrakcji i to tak naprawdę jest dostępne w ciągu kilku minut. Naprawdę to, że Kolumbia jest niebezpieczna, to jest mit. Oczywiście są tutaj miejsca, które są pewnie w nocy, jakieś zaułki, które mogą być niebezpieczne, ale to tak jak wszędzie na całym świecie, jak się gdzieś tam kręcimy w podejrzanych porach i dziwnych miejscach, to zawsze może nam się coś przydarzyć. My tutaj wieczorami chodziliśmy i się bardzo dobrze czuliśmy, nigdy nam się nic nie przydarzyło. Mieszkaliśmy w dzielnicy hotelowej w tej nowej części Kartageny, w hotelu Caraíbe by Faranda. Tam też zaraz po wyjściu z hotelu jest deptak, jest taka promenada handlowa. Tam też się kręciliśmy wieczorami i też naprawdę było bardzo bezpiecznie. Fajne jest to, że można sobie właśnie tutaj podziwiać zachody słońca, robić zdjęcia, że tutaj żyją ludzie, w Kartagenie są uczelnie, toczy się normalne życie. Kolejny punkt naszego wyjazdu to wycieczka na Wyspy Różańcowe. Tutaj się zbieramy w porcie, też bardzo wygodnie, bo w Kartagenie tu nie ma żadnego długiego transferu i będziemy odbywać 45-minutowy rejs na archipelag Wysp Różańcowych, czyli Islas de Rosario. Dziś zabieramy Was do jednego z najbardziej malowniczych zakątków Kolumbii, Wysp Różańcowych, czyli Islas de Rosario. Ten archipelag, składający się z 27 małych wysp, znajduje się na Morzu Karaibskim zaledwie godzinę drogi łodzią od Kartageny. Właśnie tam płyniemy, więc możecie obserwować nasz rejs. My płyniemy na największą wyspę tego archipelagu
Mahagua. Taka ciekawostka o Wyspach Różańcowych. To, jak wiadomo, są położone na Morzu Karaibskim o wybrzeżu Kolumbii. To jest w ogóle bardzo piękny archipelag wysp, znany z białych, piaszczystych plaż, turkusowej wody i raf koralowych. Składa się z 27 niewielkich wysepek, oddalonych około 45 minut rejsu łodzią od portu w Cartagenie. Te wyspy są częścią Parku Narodowego Rosario i San Bernardo, który powstał w 1977 roku, żeby chronić ekosystemy morskie i rafę koralową. Można tam nurkować, snurkować, można podziwiać kolorowe ryby, można się napić drinka. To może być też baza noclegowa, jakbyście chcieli tutaj właśnie odpoczywać, to tutaj są bardzo luksusowe hotele, można sobie tutaj przyjechać na tydzień. Cisza, spokój, bardzo ładnie, bardzo urokliwo. Tutaj na przykład mi się bardzo podobała plaża i kolor wody, bo w Cartagenie przy naszym hotelu, tak jak wcześniej mówiłam, byliśmy w centrum, to ten kolor wody i plaży nie był taki piękny, jak można by powiedzieć, że jak można by się spodziewać nad Morzem Karaibskim. Chociaż nie wszędzie na Karaibach są właśnie takie kolory. A tutaj na tych Wyspach Różańcowych są te piękne kolory, które w ogóle na żywo wyglądają jeszcze lepiej niż na ekranie. Chipsiki bananowe. A może do banany, oczywiście. Watch their faces, how locked. Dziś odkrywamy jedną z największych pereł Kolumbii, Awario Nacional, czyli kolumbijską wolierę zarodową. To drugie co do wielkości takie miejsce w Ameryce Łacińskiej, będące domem dla setek ptaków, które podkreślają różnorodność biologiczną tego niesamowitego kraju. Ale to nie wszystko. Przejedziemy do małej wioski rybackiej La Boquilla, a tam przysiądziemy się na łodzie typu kanoe. Właśnie oglądacie, jak płyniemy, które zabiorą nas na wycieczkę po niesamowitym lesie na Morzu Nowym. Zapraszamy!
ceny biletów. Bilet dla dorosłego kosztuje 45 000 pesos, czyli 45 zł, tak w wolnym bardzo przeliczniku. Dla dziecka w wieku 2 do 12 lat 35 000 pesos, czyli 35 zł. Jednym z najbardziej imponujących mieszkańców Avario jest Charkia Królewska, największy ptak drapieżny w Ameryce Łacińskiej. Z jej potężnym dziobem i rozpiętością skrzydeł robi wrażenie, które pozostaje w pamięci na długo. Chyba myślał, że coś mu dasz. W parku Avario czeka na nas widok grup różowych flamingów, które swoją elegancją i delikatnością stanowią prawdziwą ozdobę tego miejsca. Obserwowanie ich z tej scenerii to naprawdę fajne przeżycie. Tada!